Witamy serdecznie, Tomeczku. Witaj, Pawle. Wiosna, prace takie powiedzmy porządkowe, uszlachetnianie łąk, odkwaszczanie, spulchnianie, napowietrzanie. To są procesy, które powiedzmy czekają nas. Użytkownicy dobrze by było, żeby je przeprowadzili celem po prostu podniesienia wydajności użytków zielonych. Tak, celem podniesienia wydajności i jednocześnie ograniczenia pewnej ilości stosowania chemii na polu. Dodatkowo akurat tą maszynę, którą teraz będziemy prezentowali dzisiaj, to też ma dodatkową zaletę, że można ją też zastosować w zbożach do mechanicznego zwalczania chwastów. Tak jest. Jest to jedna z maszyn, które właśnie wpisują się w ten typoszereg maszyn, które mogą nawet być używane przed pilnikiem. Dokładnie tak. Jest to o tyle też istotne, że Zielony Ład bardzo dużo emocji wprowadza. To jest jedna strona medalu. Druga strona medalu jest taka, że już nasze pierwsze doświadczenia z pilnikami pokazały, że oprócz tej wartości zwalczania chwastów wyjątkowo skutecznego, co udowodniliśmy w zeszłym roku i będziemy udowadniali w tym roku w mamy kilka takich planów i projektów, które będziemy realizowali z cukrowniami i będziemy to prezentowali, ale właśnie pokazało to, że zwalczanie chwastów jest jak gdyby jedną rzeczą, drugą bardzo istotną jest to jak gdyby wzbogacenie wierzchniej warstwy gleby o to, żeby ona była bardziej porowata w sensie przerwania parowania, ale też bardzo istotne po to, żeby ta ziemia była chłonna w tym najtrudniejszym okresie dla roślin i użytków zielonych, gdzie musimy pochłonąć jak najwięcej wody po to, żeby to przetworzyć w plon. Czy to masy zielonej, czy to zboża z punktu widzenia ziarna i jakości tego ziarna. Zgadza się. I generalnie maszyna wykonuje kilka czynności w jednym przejeździe. Pierwsza czynność... Niby prosty ząb, a ma w sobie ileś tajemnic. Tak. To jest brona chwastownik, tak zwana precyzyjna. Tak. Stąd też nazwa Patent Carré. Precious, patent Carré francuskiego producenta. Ona jest wyposażona tutaj w wersji 6,2 metra. To jest najmniejsza szerokość robocza, a może być największa do 15,4 metra. Czyli bardzo Ona jest wyposażona tutaj aż w 222 zęby, palce, właściwie palce. Grubość tych palców pamiętasz? 8 mm i ten palec ma taki specjalny kształt, którego możemy zobaczyć. Pokażmy, on nie jest w linii, tylko jest tak troszeczkę przesunięty tutaj, specjalnie zaprojektowany kształt, żeby uniknąć tworzenia brustki w linii. Tak, bo zwróćcie uwagę, większość chwastowników, które jest, bo jak już widzicie, on już ma tu zupełnie inny, ma tak jak gdyby zamek do trzymania tego palca. Właśnie mogą tworzyć oczywiście właśnie linie na polu, a to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby tam powiedzmy była pewna praca tego zęba. Tak, to chodzi o to, żeby taki efekt wibracyjny się utworzył, Dokładnie czyli żeby ząb mniej więcej tak chodził. Dokładnie tak. I wtedy nam ładnie też rozkruszy trochę tą górną część pola. Te zęby, ich jest na tyle dużo, rozmieszczone są w 6 rzędach, że odległość jednego zęba od drugiego wynosi 28 mm. Tak. No powiedzmy 3 cm. Tak. I jak one między sobą w ten sposób chodzą, to mamy glebę praktycznie wszędzie ładnie poruszoną. Tak. I wtedy, jeżeli nam spadnie deszcz, no wiadomo, same zalety mamy związane z absorpcją wody. Tak. Ale pamiętajmy, że to jest brona chwastownik, czyli ona służy też do tego, żeby chwasty już na etapie tym takim wstępnym tak zwanej białej nitki, czy białej nici, żeby już go niszczyć w glebie, zanim on jeszcze wydostanie się na górę. Kiedy on jest najsłabszy, gdzie się nie odrodzi, jeżeli go naruszymy, jego kontakt z ziemią. Ale to też jest bardzo istotne, bo to jest bardzo nowatorski pomysł, inne zupełnie podejście do chwastownika. To już widać na budowie. Tam też istnieje możliwość wyłączenia niektórych zębów z pracy właśnie po to, żeby wpasować się w uprawy zbożowe, bo na pewno już powstały pytania, jak jest taka dokładność, no to wtedy zbożowe czy bardziej nawet rzędowe, typu kukurydza, cokolwiek mamy Niemniej jednak istnieje możliwość wyłączenia zębów. To jest jak gdyby jedna kwestia. Tak, możemy to pokazać tutaj szybko. Jak się tutaj przesunie taki zaczask, to ten ząb ustawiamy w takiej pozycji górnej i on się tak trzyma. On nie będzie na przykład nam pielił czy pracował, trudno mówić o pieleniu, on nie będzie pracował w linii uprawy. To jest bardzo na przykład kapustę ktoś będzie chciał. To jest bardzo istotne właśnie z tego względu, że od razu producent w tym jak gdyby kabłonku, który trzyma to, przewidział taką ewentualność. Regulacja. Regulacja jest bardzo ważna, ponieważ tutaj każdy ząb, w zależności od tego, pod jakim kątem będzie pracował, to będzie miał większy nacisk. Jeżeli ten kąt jest taki dosyć wysoki jak teraz, to regulacja jest od 100 gram do 5 kg.
Na tej maszynie Czyli pokażemy bardzo duży zakres. zakres. Zwróćcie uwagę, bo to jest istotne, bo są różne rodzaje gleb, różny stan uprawy i tu I bardzo często użytkownik się boi, że on zniszczy swoją główną uprawę. Oczywiście mogą jakieś tam zniszczenia też nastąpić. Mało prawdopodobne, jak to się dobrze wyreguluje. Natomiast na zachodzie, to co widzieliśmy we Francji czy w Niemczech, najczęściej robi się tak, że uprawa główna jest troszeczkę większa obsada wtedy wysiewana. Dokładnie, ale też jest bardzo istotne to, że z kolei te 5 kg, kiedy mówimy o użytkach zielonych, gdzie potrzebna jest akurat ta siła, to możemy to uzyskać. Pokażmy tę regulację. Skorupa glebowa, jak się gdzieś pokazuje, pojawia, to też możemy ją sobie rozbić. Tutaj mamy siłownik hydrauliczny, mamy też skalę. Ona jest w różnych kolorach i ona pokazuje mniej więcej od 1 do 6. 6 to jest taka wartość graniczna, bardzo mocny docisk. Tak, ale to też nie zawsze konieczne. Bo to jest taki niby szczegół, ale dosyć istotny, bo chodzi o to, że w przypadku tego rozwiązania nie dosyć, że mamy skalę numeryczną, to jeszcze mamy kolorystyczną, że od razu widzimy, że ten czerwony to już jest ten mocne uderzenie, jak gdyby w użytek zielony, gdzie możemy. Kolejna rzecz, na którą też warto zwrócić uwagę, bo to są rozwiązania, które pozwalają nam użytkować maszynę w pełni do końca właściwie. Zresztą, jak sama nazwa, precious, czyli powiedzmy ta precyzja. Precyzyjna i cenna maszyna. Cenna maszyna. Chodzi o to, że na przykład jak są koła podporowe, zwróćmy uwagę, że tu też są elementy, już oczywiście prostsze takie zęby. spóźniające ślady. Dokładnie, żeby nie było sytuacji, że tu coś zostanie ugniecione. Dokładnie. Jest wyraźna skala na kołach podporowych, gdzie regulujemy tą parametr jak gdyby odległości, która powiedzmy pracy urządzenia. Ramę mamy 3-sekcyjną i spójrzmy jeszcze może na ten element, który reguluje nam docisk hydraulicznie tutaj palców. Zobaczmy tutaj, jak to funkcjonuje. Siłownik się wysuwa i przesuwa nam tą tutaj belkę. Ta belka jest połączona takimi łącznikami z każdym rzędem zębów i wtedy one jednocześnie w tym samym czasie są przestawiane. Tomeczku, tutaj nie jest to złośliwe. Tutaj mamy kluczyk. Mamy kluczyk taki bardzo specjalny. Ja na początku zachodziłem w głowę, do czego jest ten kluczyk. Ponieważ jest bardzo proste pytanie. Jak mamy inne sprężyny w innych rozwiązaniach, to jest tam śrubka, jest śruba, i teraz wyobraźmy sobie, masz 222 palce i musisz śrubę za każdym razem odkręcić. Dokładnie. Powiedzmy, że na każdy przeznaczysz 2 minuty, to masz 444 minuty. To jest już nie będę liczył, ile to jest godzin. Nie? Dokładnie tak. Natomiast tutaj, pokażmy to, zakładamy tutaj klucz. Możemy sobie tutaj palec odgiąć. Tak jest. Ściągamy klucz. Tutaj mamy taką blokadę. Zapadkę. Jak mi się uda, to przesunę. Ona nam odblokowuje palec. Wyciągamy go i możemy, jeżeli nam się oczywiście zniszczył wcześniej, zamontować nowy palec w to samo miejsce. Czyli widać to, no powiedzmy tak bez przygotowania nawet tutaj zrobiłem. No zobaczmy, ile sekund to zabiera. No to są chwilowe rzeczy. Cyk, blokujemy i mamy, oj, tutaj jeszcze musimy na chwilkę blokować. I mamy zamontowane, nie? Chcemy w drugą stronę, możemy w drugą stronę. A kluczyk nam też służy do tego, żeby nic nam się tutaj nie połamało. Oczywiście to wygląda jak plastik, ale to jest bardzo twardy kompozyt. Dokładnie tak. Oni dosyć długo nad tym pracowali. Próbowałem młotkiem to rozwalić. Bardzo ciężko. Długo pracowali nad tym, specjalnie ma też kolor taki tutaj. Ma też sprężynę. Widzimy też sprężynę, to widać żeby ta aktywność była dodatkowa, ponieważ tu jest, sam materiał tego palca jest sprężysty, on jest wygięty, żeby wibrował, ale żeby ten docisk też był regulowany, jest to właśnie ta sprężyna też w kabłonku i ona też jest wymieniana. Zwróćcie uwagę właśnie, że coraz więcej pomysłów w maszynach rolniczych wykorzystuje te dodatkowe rzeczy, które były kiedyś. Bo kiedyś to rolnictwo miało chwastowniki, miało tego typu... Chemia załatwiła tyle spraw, że nie warto było. Odeszło się od tych maszyn. Niemniej jednak, szczególnie w przypadku użytków zielonych i szczególnie kiedy walczymy chwastami na wiosnę, na przykład nie możemy wjechać z ciężkim opryskiwaczem, 3-4 tysiące litrów, ze względów, tak jak teraz widzimy na wiosnę i tak mamy, że nie możemy wjechać. Poza tym taki opryskiwacz, no to też trzeba to zalać wodą. Wiemy, jak długo się pompuje wodę, do 4
Do 4000 litrów pojemności. Z kolei ciągnik klasy tam nie około 80 koni mechanicznych prawie w każdym gospodarstwie jest, czyli nie wymagamy ciężkiego tutaj ciągnika. Wystarczy od 60 koni wzwyż. Dokładnie. Byleby to pociągnąć. Zabieg i trwałość tego urządzenia, jak widzicie, daje nam możliwość w sposób optymalny przy rozsądnym zainwestowaniu pieniędzy poprawić wydajność zielonych. Taką ostatnią rzecz, jeszcze tylko dodam tutaj, widzimy też koła, bo o nich nie wspomniałem. Mamy koła 2 na tej części centralnej, mamy koła tam z przodu. Z tyłu. Po to i też tutaj na tych częściach bocznych oczywiście. Tak jest. Czyli mamy w sumie 6 kół, które nam utrzymują maszynę, nie dość, że równolegle do podłoża, to jeszcze sam fakt, że ramiona boczne są niezależne, pięknie kopiujemy sobie teren. Dokładnie. Nie musimy się martwić o to, że coś nam gdzieś tam zaryje. Jak widzicie, bardzo ciekawy temat. Mamy nadzieję, że kolejne, które będziemy prezentowali w niedługiej przyszłości, też Was zainteresują. Miłego dnia. Trzymajcie się.